Ja się boję pytań. Boisz się pytań, no dobrze. Marcin kłamie. To wymyśliła Patrycja, my tylko to wdrożyliśmy. Wasz największy fuck up w życiu to? Przepaliłem budżet, który miałem na miesiąc w jeden dzień. Dla mnie taką red flagą są WhatsAppy. Jaka decyzja ukształtowała to, co teraz robicie? I nie ma pieniędzy żadnych takich, które by pozwoliły na to, żebym pracował z takimi ludźmi. Uważam, że era klikaczy się powoli kończy. Jak wy postrzegacie performance marketingu w 2026 roku? Co z tego, że ja zrobię raz 12 na koncie reklamowym? Ja nie wiem, czy ja tutaj siedzę jako darmozjad, czy faktycznie zwiększam zyski. Storytelling jest absolutnie niewykorzystywany przede wszystkim przez te polskie marki. Partnerem podcastu jest Edro. To CRM z Marketing Automation zaprojektowany konkretnie pod e-commerce. Integracja trwa dosłownie kilka minut, a na start dostajesz gotowe scenariusze automatyzacji i newslettery, które AI dopasowuje do Twojego sklepu i zachowań klientów. Komunikacja działa wielokanałowo. E-mail, SMS i WhatsApp, a narzędzia on-site pomagają realnie zwiększyć konwersję na stronie. Do tego dochodzi bardzo mocne wsparcie zespołu, najszybszy zwrot z inwestycji i plan darmowy, dzięki któremu możesz wystartować bez kosztów. Jeśli prowadzisz mały lub średni sklep internetowy i myślisz o uporządkowaniu CRM-u oraz automatyzacji marketingu, to koniecznie kliknij w link w opisie tego odcinka. Cześć, z tej strony Patrycja Kościołowska. Witam Cię w podcaście w algorytmach internetu. Moimi gośćmi są dzisiaj Marcin Grzeszczuk i Marek Gwóźdź. Cześć, Dzień dobry. Panowie, jak się Skąd dzisiaj... taka zmiana? No właśnie, to może wy opowiecie, skąd taka zmiana dzisiaj? Ja mam mówić? Powiedz. No, wpadłem na ten pomysł. Kłamie. Jak ostatnio Patrycja u nas była, to mi się narodził taki pomysł, żeby Jaki? zrobić coś takiego właśnie, żebyś ty nas odpytała z kilku rzeczy, nie wiem jeszcze jakich. Ja też nie. I to jest też zalążek na przyszłość, ale o tym powiemy na końcu. Super. Także zostańcie z nami. Marcin kłamie. To wymyśliła Patrycja, my tylko to wdrożyliśmy. Zapytaliśmy się, czy się zgodzi i się zgodziła. Poprowadzić merytoryczne odcinki, będą wspaniali goście, oprócz nas. A tak, to sami wspaniali będą. Czyli No, jest i tak strategia i egzekucja. Tak zaczęliśmy właśnie, czekaliśmy do końca, nie? Tak, no tak jak zawsze. I watch time Miałem skacze. tego nie mówić? Panowie, jak się dzisiaj miewacie po drugiej stronie stołu? Jak się czujecie? Ja się dobrze czuję z dwóch stron. Z dwóch stron dobrze? Ja się boję pytań. Boisz się pytań? No dobrze. Lubię pytać, lubię odpowiadać, lubię gadać, więc No to zobaczymy, zaczynajmy. co z tego wyniknie. Marcin zawsze za mnie odpowiada, więc Dobrze. Widzieliśmy się mniej więcej 2 miesiące temu. Być Wtedy, może. tak, wtedy trochę próbowałam przejąć waszą rolę. Tak delikatnie. No i spodobało nam się to. Dobrze. Mam nadzieję, że też innym. Myślę, że macie fajne doświadczenie, mnóstwo wiedzy, o której inni też chcieliby się dowiedzieć. To może na początek takie jedno pytanko. Powiedzcie, jaka decyzja ukształtowała to, co teraz robicie? Jak się zapatrujecie na ten marketing? Proszę. Marek? nie wiem, co mam powiedzieć. Marcin, zacznij. Nie było jednej tak naprawdę u mnie. Nie było tak, że coś kliknęło. Jak gdzieś czemu marketing? Trochę fartem. Trochę... Bo tak wyszło. Gdzieś mnie ciągnęło w stronę technologii, w stronę marketingu. Zawsze to lubiłem. Skąd mi się to wzięło, nie wiem. Ale no tak zupełnie niechcący szukałem pracy i dostałem ją w marketingu. Z przypadku. Z przypadku, to, ale jak już się dostałem, to kurczę, no pochłonęło mnie całego. Już świata nie widziałem przez jakiś czas poza marketingiem, chłonąłem wszystkie książki, mimo że nie mam gdzieś tam wykształcenia tego kierunkowego, przynajmniej na tamten moment nie miałem, bo już teraz mam, marketingowego, to chłonąłem wszystkie książki, żeby jak najszybciej w ten świat się wdrożyć, jak najszybciej dowiedzieć się jak najwięcej. No wiadomo, jak wiemy wszyscy, jak tu siedzimy, jest to bardzo rozległy temat. No i gdzieś później poszedłem w performance, bo tak jak wspomniałem, ta technologia, gdzieś ta
techniczna strona tego wszystkiego bardzo mnie to ciągnęła, więc połączenie tego z tym i tak wyszło niechcący, że gdzieś tam po drodze, jak pracowałem w marketingu, robiłem też kampanię w Mecie. Z tego był zawsze największy zysk. No i gdzieś w tą stronę mnie to ukształtowało. To ja bym się chciała jeszcze tutaj zatrzymać, zanim Proszę. dojdziemy do Marka. Jakbyś w tym momencie mógł opisać to, czym się zajmujesz, to jak ty siebie postrzegasz i jak chciałbyś, żeby cię inni postrzegali, to byłoby to? Czym ja się zajmuję teraz? Tak. Jak na to Zwiększaniem patrzysz? przychodów firm. Okej. Tym się zajmuję głównie. Fajna odpowiedź. Podoba mi się, Marek. Ja jak to się zaczęło, wszystko, jak kiedyś grałem w siatkówkę, wpadłem w przepaść na nartach, dostałem gips na nogę, więc nie mogłem już grać, więc postanowiłem, że będę robił zdjęcia na meczach siatkówki. No i na uczelni, na UEK-u w Krakowie była druga liga kobiet. Wymyśliłem sobie portal Siatkówka w obiektywie, zacząłem robić zdjęcia, wrzucałem, potem się do tego potrzeba było, żeby więcej ludzi na to wchodziło, więc potrzebowaliśmy pozycjonowanie SEO, gdzieś tam od tego zacząłem. Potem zacząłem praktyki w firmie, gdzie pobierz.pl była taka strona, zrobiliśmy tam różne ciekawe rzeczy, przeniosłem to do Siatkówki w obiektywie, to się rozrosło, ale potem wchodziły kampanie reklamowe. Potrzebowałem zwiększyć sprzedaż płyt u Pawła Domagały. Zacząłem się tym interesować. Poszedłem na marketing internetowy, na studia podyplomowe, na których teraz prowadzę zajęcia dla studentów. No i chyba tak wsiąkłem, że potrzebowałem. Zrodziła się potrzeba, żebym się tego nauczył. No i tak to jestem od tamtej pory, że robię dużo dobrego. Super. Fajnie. To tak w dużym skrócie. W obu przypadkach, tak jak słyszę, to była to absolutna pasja i pochłanianie wiedzy i taki własny rozwój. Zdecydowanie tak. Do tej pory tak jest chyba. Nikt mi nie kazał tego robić, wręcz przeciwnie, sam bardzo, bardzo, bardzo mocno chciałem, czy to zajmować się, inaczej, zajmować się marketingiem nie do końca wiedziałem, że chcę się tym zajmować, ale jak już zacząłem się zajmować, no to chłonąłem to całym sobą i tak samo było później z Metą. Jakbyśmy się znali i prowadziłabyś jakikolwiek biznes, to ja bym ci robił kampanię za darmo, jakbym cię znał, jak zaczynałem. Tylko zapłaciłabyś za budżet, bo chciałem jak najszybciej w to wchłonąć, jak najszybciej się tego nauczyć, jak najszybciej zderzyć się z tymi tematami, żeby osiągnąć jakiś poziom. I ja po roku to już miałem obstukanie z taką ilością tematów, jak czasami ktoś przez 10 lat nie przerobił. No zdecydowanie. Ja jestem po informatyce i ekonometrii. Teraz ekonometria mi trochę pomaga, ale zdecydowanie wiedziałem, że to nie mój kierunek. Jeszcze ta ekonometria nie była tak wykorzystywana, jak kończyłem studia. No i chyba poszukiwałem właśnie czegoś takiego swojego, a to mnie bardzo, bardzo jara to, co robię teraz i chociaż mam podobnych klientów, no to ciągle dzieje się coś innego. Nie ma nudy, mogę pracować z domu i tak to się dzieje. Więc zdecydowanie pasja i chęć rozwoju. Super. No to widać, jak mówicie o tym, to właśnie z uśmiechem na ustach, a taki własny rozwój, tak jak wspomniałeś, że mogłeś to nawet robić za darmo, to nie jest coś, co się zdarza często, więc fajnie tego się słucha. Natomiast Teraz mam 3 dzieci, więc jest trochę inaczej, ale wtedy to... do tego przejdziemy później. Okay. Natomiast to, co mnie zatrzymało na waszej historii, to to, że wy działacie na własny rachunek, jesteście niezależnymi ekspertami, co znowu też nie jest szablonowe na rynku, no bo ludzie często idą do różnych agencji, tam awansują, idą czy w ścieżki eksperckie, czy w ścieżki menadżerskie, no bo większość ludzi chce zarządzać. I chciałabym posłuchać waszego zdania, dlaczego taki kierunek ścieżki eksperckiej? No my się poznaliśmy w agencji Tak. z Marcinem, ale wybraliśmy 6. ścieżkę rozwoju, czyli poza strukturami agencji. Najlepsza. Tutaj, no i tak to się właśnie zaczęło, ale nie ukrywam, że w agencji dużo się nauczyliśmy, w sensie ja, potem nauczyłem Marcina i teraz się uczę od niego. Żartuję oczywiście, Tak było. ale tak to mniej więcej wygląda. No jest dostęp do klientów w agencji, tak, trafiliśmy właśnie na dobrych, do tej pory pracujemy z większością osób, z tymi, którymi pracowaliśmy w agencji. No i oni się chcieli podzielić wiedzą, później się wzajemnie dzielimy wiedzą do tej pory.
pomimo tego, że trochę jesteśmy konkurencją dla siebie, ale chyba bym tego tak nie odbierał, bo jest rynek na tyle chłonny, że będzie dla każdego robota, a dzięki temu, że mamy swoich klientów i mamy doświadczenie, to z chęcią dzielimy się pomiędzy sobą też swoim doświadczeniem, co działa, co nie działa i dzięki temu jeszcze bardziej zwiększamy tą świadomość, co się dzieje na rynku w różnych branżach. Marcin, chciałbyś coś dodać? Marek nie żartował z tym, że mnie nauczył. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Generalnie to nie odszedłem z agencji, bo coś tam mi się nie odpowiadało. Wiedziałem, z czym to się wiąże i wiedziałem gdzieś tam, jak wygląda praca w agencji. Po prostu na pewnym etapie już nie jarało mnie to. W sensie takim, że nie czułem takiego rozwoju, jak czułem, jak tam przyszedłem. I czułem, żebym szedł dalej z czymś. A na freelancie coraz to większe projekty, coraz to ciekawsze, coraz ciekawiej się dzieje, coraz na inne etapy wchodzimy z tymi biznesami, które ja prowadzę i nie czuję stagnacji. Wręcz przeciwnie, czuję, jakbym co dzień zaczynał to na nowo. Super. To powiedzcie proszę teraz, bo już trochę powiedzieliście, czym się zajmujecie, ale chciałabym to pogłębić. Chciałabym się dowiedzieć, z jakimi klientami obecnie pracujecie, jakie projekty prowadzicie, jakie najbardziej byście chcieli prowadzić. Ja głównie z e-commerce'ami pracuję. No nie ukrywam, że pracuję z takimi większymi budżetami, natomiast... To zdefiniujmy, czym jest większy budżet. Większy budżet, czyli powyżej 10 000 na miesiąc, tak do 1 000 000. Do 1 000 000 miesięcznie na Meta Adsy. Ale nie ukrywam, że jak wpadnie ciekawy projekt i czuję flow z właścicielem, jest też właściciel świadomy tego, co robi, to lubię z takimi ludźmi pracować, pomimo tego, że mają mniejsze budżety. Tak, więc głównie z e-commerce'ami. U mnie podobnie. Skala budżetu podobna i skala też średnio dużej e-commerce głównie. Chociaż teraz mam bardzo ciekawy projekt, w którym też sporo się de facto uczę z branży Horeca, czyli gdzieś tam są w Lidlu, Biedronce, w Żabce. I to też jest dla mnie ciekawe, że wiesz, takie raporty wysyłamy, których tak naprawdę nikt nie chce otrzymywać, czyli zasięg wyświetlenia, CTR, kliknięcia, watch time i tak dalej, nie? Więc jest to ciekawe i to też jest dla mnie nowe, ciekawe doświadczenie i część z tych rzeczy też na pewno przeniosę do e-commerce'u i z e-commerce'u tam. To, co pytałaś, drugi człon pytania był taki, co chcielibyśmy robić, to ja bym chciał mieć więcej szkoleń. Chociaż ostatnio sporo agencji się do mnie odzywa, takich średnich nawet, bym powiedział. Jakbym wymienił nazwy, to pewnie byśmy znali, które gdzieś tam chcą mnie zaprosić do siebie na szkolenie i całkiem fajne firmy, to chciałbym tego robić więcej. Jara mnie to niesamowicie. Okej, czyli mamy ścieżkę ekspercką i dzielenie się wiedzą. Tak, no dzielenie się wiedzą, mamy gdzieś tam też swoją społeczność, PPC Lab. Tutaj też podcast nie powstał przypadkowo. To nie jest tak, że my to jakoś pieniężymy, czy mamy ciśnienia na to, żeby nie wiadomo jaki biznes z tego zrobić. Wręcz przeciwnie, biznes mamy na obsłudze klientów, a tutaj dzielimy się wiedzą i chcemy jakoś edukować i kształtować ten rynek. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym robić i robię i coraz więcej, to konsultuję e-commerce. Konsultujesz, czyli? Gdzieś tam wchodzę i patrzę, gdzie mają wąskie gardła i co można poprawić, jak to poukładać, te wszystkie klocki w e-commerce. To trochę to Żeby rozwiniemy, to chodziło. bo brzmi to tak enigmatycznie, więc chciałabym doprecyzować, że częściowo na e-commerce możesz odpowiadać za jeden na przykład z kanału, za obsługę, a jak konsultujesz, to wtedy... Wtedy już wszystko. Okej, czyli... Całe od początku do końca. Okej, czyli wszystkie media, analityka... Okej. Co gdzie nie dowozi, co gdzie dowozi, czego zrobić więcej, co odjąć. No, Okej, całe czyli... gdzieś tam wszystko, całe lejki, nie lejki, struktury, Okej, czyli logistyki. ścieżka konsultanta się kłania. Tak. Fajnie. Marek, rozmawialiśmy zakulisowo, że trochę idziesz w kierunku Cero. Dokładnie tak. Więc jakbyś też mógł powiedzieć, jak ty widzisz tę swoją ścieżkę teraz, w którą stronę ona zmierza, bo Marcin doprecyzował i ona fajnie ewoluuje, a też chciałabym poznać twoją ścieżkę, bo wywodzicie się z jednej i już widać ciekawe różnice. To powiem Marek tak. jest za skromny, żeby to powiedzieć, ale on bardzo dużo rzeczy jeszcze dookoła robi, jak newslettery i też jak wchodzi na obsługę, to też bardzo dużo rzeczy patrzy poza kątem reklamowym. Tylko mówię wam, on jest za skromny, żeby o tym powiedzieć. Zdecydowanie tak.
uważam, że era klikaczy się powoli kończy. Zapraszamy tutaj samych fajnych gości, którzy też to potwierdzają, tak, do tego. I Patrycję. Natomiast tak, ja oczywiście oprócz obsługi prowadzę zajęcia dla studentów na AGH-u w Krakowie, właśnie z reklamy. No, konsultuję, audytuję konta reklamowe, takie rzeczy robię. No i teraz z Natalią Nietubską robię masterclassa bardzo mocnego właśnie z Conversion Rate Optimization. No i myślę, że to będzie uzupełnienie mojej oferty o to, co robię. Bo tak naprawdę i tak, jak wchodzę, to zawsze sprawdzam, co się dzieje. Teraz poszerzam tą wiedzę o to, co ewentualnie można zrobić, więc klient przychodząc do mnie na obsługę MetaAdsów i tak zawsze dostaje więcej niż MetaAdsy, bo ja jakby z doświadczenia, które zdobyłem w trakcie, mówię, co działa, co nie działa ewentualnie na stronie, tak? Albo co można poprawić, żeby działało lepiej. I nie tylko kampanie, jak dowożą ruch, to żeby jeszcze strona zdecydowanie dowoziła, żeby to wszystko dopinać, więc raczej zostaję z kampaniami. Chciałbym poszkolić trochę, choć nie wiem, czy jest na to czas, ale na pewno będę szedł w stronę optymalizacji sklepów, tak, optymalizacji tej konwersji, po to, żeby moje kampanie były jeszcze bardziej skuteczne. Super. No bez dobrej strony nie ma sprzedaży, więc wtedy możemy mieć tylko te kliki, viewsy, zasięgi, różne inne rzeczy, nie? Tak jest. Super. Bardzo fajnie. A powiedzcie proszę, jaka jest pierwsza rzecz, od której zaczynacie współpracę z nowym klientem? To ja zacznę? Pozwolisz? Od tego, czy jestem w ogóle w stanie pomóc. Na jakim jest etapie biznes, co potrzebuję, jakie mają cele, jakie budżety się za tym wiążą, co chcą osiągnąć. Taki dość pogłębiony wywiad robię. Jak to wyglądało do tej pory, jeśli chodzi o obsługę MetaAdsów, które kanały im dowożą, gdzie sprzedają najwięcej, czy przez swój e-commerce, czy przez marketplace. I na podstawie tego w ogóle badam, czy ja jestem w stanie cokolwiek tam zrobić, bo nie zależy mi na tym, żeby wejść, skasować za obsługę i tyle, tylko jak już wejdę, to chciałbym, że dziś jesteśmy na tym poziomie, a za 2, 3, 4 miesiące, 6 jesteśmy już troszeczkę dalej. Na rynku, w przychodach. Okej, czyli chcesz widzieć efekt swojej pracy. Tak, mówiąc nie wprost. kręci mnie takie klikanie dla klikania, czy wiesz, dzisiaj spotykamy się, mamy budżet, wydatki 10 000, za miesiąc też mamy wydatki 10 000, tylko raz nam podskoczyło 2 oczka, nie? To jest straszna nuda dla mnie. Mnie interesuje wydać za 2 miesiące 100 000 na tym samym współczynniku konwersji albo niewiele mniejszym. Większym, mniejszym. Czyli będziemy szukać takich klientów, którzy będą mieć takie pieniądze w perspektywie 2 miesięcy. Dobrze. Trzeba mierzyć wysoko. Marek? Tak jest. Znaczy to wychodzi naturalnie trochę. Tak. Sorry, jeszcze chwilę. To wychodzi naturalnie, że to jakby ten budżet nie jest tak, wiesz, wydawany na łapu-capu, tylko przychód pozwala na to, żeby coraz większe środki wydawać, bo to się zwraca tu i teraz. Dobra, to pogłębmy to. To gdybyś miał powiedzieć, jak ocenić skuteczność, bo wspomniałeś o ROAS-ie, że to nie fajnie, więc... ROAS, ja mówię ROAS, ale ja w ten ROAS wliczam tak naprawdę więcej. W sensie nie tylko wydatki i chociażby moją obsługę, tylko koszty logistyczne, marżowość i tak dalej. I tak naprawdę wiem, w jaki ROAS celować, żeby on był taki, bardziej odpowiadający na potrzeby biznesowe i bardziej odpowiadający na to, żeby biznes rósł. Czyli to jest tak naprawdę bliżej POAS-u, bo ROI ciężko powiedzieć, że to jest ROI, nie? Bardziej POAS. I już jeśli wyliczymy sobie już ten profit, jaką profitowość mamy robić, no to jest dużo łatwiej sięgać po coraz większy przychód. Jasne, a wtedy klient w taki sam sposób ocenia pozostałe kanały mediowe, czy działa tak tylko w ramach Mety? Ja z nim działam głównie na Mecie, nie? Tutaj mam największe gro moich klientów i współpracy są tutaj, ale jak już zaczynam zadawać takie dogłębne pytania, jaką mają marżowość na jakich produktach, które produkty najwięcej im dowożą, ile z tego przeznaczają na produkcję, logistykę i tak dalej, no to
mam wrażenie, że już zaczyna się w tym biznesie trochę więcej zmieniać, jeśli do tej pory nikim takich pytań nie zadał. Czyli idą z tym do wykonawcy Google'a, idą z tym do wewnętrznych swoich działów na produkcję i tak dalej i te procesy już zaczynają gdzieś tam inaczej na to patrzeć, nie? Więc to później rykoszetem idzie na całą firmę. Ja mam taką sytuację teraz, gdzie dostałem zapytanie o szkolenie do dużej firmy, to chyba top, jeśli chodzi o ubranka dla dzieci i takie okołoporodowe rzeczy, wyprawki i tak dalej. Nie będę wymieniał może nazwy, bo nie wiem, czy sobie tego życzą, ale właśnie te pytania zacząłem zadawać i jak byliśmy umówieni na jakiś ten termin szkolenia, no to ten termin się przesunął o 2 miesiące, bo właśnie chcieli, jak już przyjadę, odpowiedzieć mi na te pytania, co im robi biznes, które produkty i tak dalej, a do tej pory tego niestety nie policzyli. Czyli tak nie wprost zaczynasz edukację klienta, czyli nie od meta-adsów, tylko od tego, gdzie jest ten biznes. Co z tego, że ja zrobię ROAS 12 na koncie reklamowym, czy w całym biznesie? No nie wiem, czy MER będzie wynosił 6. Co z tego? Skąd ja mam wiedzieć, ile mu z tego zostaje? A na tym mi zależy, żeby te zyski rosły, no nie? To jak tego nie policzymy na początku, to ja nie wiem, czy ja tutaj siedzę jako darmozjad, czy faktycznie zwiększam zyski. A jeszcze zadam pytanie, a jak rozmawiasz z potencjalnym nowym klientem, to kto jest po drugiej stronie? Właściciel, e-commerce manager? Chodzi mi mniej więcej... Najczęściej właściciel. Najczęściej Jak jest e-commerce manager, to proszę o dołączanie właściciela do wiadomości najczęściej. Miałem kilka takich sytuacji, których chcę uniknąć, gdzie na przykład poza właścicielem coś się działo i ten e-commerce manager miał jakieś swoje cele wytyczone i zamiast zwiększać zyski, zwiększaliśmy premię e-commerce managerowi na jakieś tam rzeczach, które od niego były wymagane. Nie lubię budowania takich silosów, nie lubię czegoś takiego. Ja chcę zwiększać zyski, nie zwiększać wypłaty pracownikom, a niekoniecznie zyski w e-commerce, tylko mi zależy na zwiększeniu zysków, żeby ten biznes szedł do przodu, a nie żeby menadżer był, że tak powiem, ze mnie zadowolony. Dla mnie to jest wtórne. Okej, czyli jak mówimy o wzroście, to mówimy w dużej mierze o zyskach. Tak. Wiadomo, nie zawsze zero-jedynkowo da się to dokładnie policzyć. Nie zawsze się to da, ale gdzieś tam nawet jak weźmiemy sobie jakiś margines błędu, to już jesteśmy bliżej tego wszystkiego. Jasne, fajnie, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze oddali głos Markowi, żeby Proszę. Marek mógł Możesz odpowiedzieć. powtórzyć pytanie? Tak, rozumiem, że już troszeczkę popłynęliśmy. Zapytałam o to, od czego zaczynacie współpracę z danym klientem. Tak. Zaczynamy współpracę. Tak, nie, myślę, że Podpisanie umowy. trochę tak. Ja nie podpisuję żadnych umów. Jak ktoś płaci, to pracujemy, jak nie płaci, to nie pracujemy. I serio tak robię. Płatność z góry i działamy albo nie działamy. I teraz nie będę chyba bardzo oryginalny, mówiąc to co, więc nie będę powtarzał to, co Marcin mówił, że wypytuję o jakieś wskaźniki i o to, bo chciałbym pracować na pewno ze świadomymi ludźmi, więc jak mają to policzone, to od razu odpowiadają, a edukacja jest okej dla mnie, żeby poedukować trochę, pozadawać trudnych pytań, ale dla mnie jedno ważne zdanie zawsze pada na tym pierwszym kolu, że dla mnie biznes jest dobry, jak dwie strony są zadowolone i jakby sytuacja wręcz dla mnie obowiązkowa jest taka, że właściciel mówi, jak mu się coś nie podoba, czy tam e-commerce manager, i ja zawsze mówię, mi zawsze powiem, że są słabe grafiki, albo jest źle koszyk skonfigurowany, albo coś tam i zawsze. Część klientów od razu odpada, bo nie chcą pracować z takimi, co wytykają im błędy i to jest bardzo dobre, bo wiem, że to by między nami nie klikło, bo oni też nie będą w stanie zwrócić mi uwagę, jak coś im nie będzie pasować, tylko nawet jak się będą liczby spinały, tak, to mi tego nie powiedzą, bo że na przykład komunikacja moja jest, nie wiem, za krótka, za długa, za szybko, czy w nocy odpisuję, obojętnie im tam mail zginie. Więc ja się cieszę, że na samym początku to pada, bo przynajmniej mamy czystą i jasną sytuację, ale sprawdzam to, jakie mają koszty, ile im zostaje, no bo Marcin już wspomniał, pracowałem właśnie z jednym takim biznesem, że przyszedł właściciel
powiedział, że taki ma być ROAS, robiliśmy, zwiększaliśmy budżety, a potem się okazało, że zmieniają sobie agencje, bo uważali, że to nie działa, bo się potem jak przyszedł analityk, to się okazało, że oni to do tego dopłacają. No i niestety tak, więc teraz już dopytuję zadaję trudniejsze pytania, typu właśnie takie jak Marcin wspomniał. No i musi mieć biznes policzony, żeby to wszystko, a ewentualnie otwarty na to, żeby wspólnie policzyć to. To myślę, że jest wasz taki kluczowy wyróżnik na rynku, to, że podchodzicie właśnie w taki sposób biznesowy, pytacie o marżowość, o to, żeby na koniec dnia ten biznes rósł, a nie tylko, żeby robić ROAS-y, CPS-y i różne inne rzeczy, które często robią agencje. Więc myślę, że to jest taka pierwsza kluczowa rzecz, na którą ja zwróciłam już uwagę, jak rozmawialiśmy te 2 miesiące temu. Ale jak jesteśmy na etapie współpracy, to chciałabym zapytać o kolejną rzecz, mianowicie jakie są dla was red flagi, które się pojawiają przy współpracy z klientami? Ja mam na bieżąco, więc nie lubię, jak w moim towarzystwie obraża się innych pracowników. Jest to dla mnie od razu powód do rezygnowania. Obojętnie jakie wchodzą pieniądze, ja sobie na to nie pozwalam, bo jeśli ktoś obraża swoich pracowników w moim towarzystwie, to mnie może obrażać w innych towarzystwie. Chociaż mi to średnio interesuje, jak ktoś nie umie powiedzieć mi tego w twarz, co myśli, to jakby ciężko się będzie pracować z takimi, ale rzeczywiście jak ktoś nie ma policzonych tego, ile mu zostaje i ile na przykład chciałby, żeby ten ROAS mieć, teoretycznie, bo na tym większość ludzi przychodzi i mówi, że musimy mieć ROAS 6 i po prostu to nam się opłaca. No to jak ma policzone, no to jest spoko. Gorzej jak przychodzi, nie wie nic, co jest, ja chciałby zarabiać miliony z tego, to jest trochę trudniej. Jest to do zrobienia, jeśli jest klient, powiedzmy, otwarty na to, żeby się uczyć, to jest okej, ale tak to raczej chyba potrafię się dogadać ze wszystkimi, oprócz z ludźmi, którzy nie szanują innych. I nie ma pieniędzy żadnych takich, które by pozwoliły na to, żebym pracował z takimi ludźmi. Miałem okazję ostatnio zrezygnować z takiej współpracy, niestety, ale tak. No i ja myślę, że tutaj powinny być brawa i cieszę się, że o tym tutaj mówimy i to dotrze do większej liczby osób, bo myślę, że to nie jest oczywiste. Myślę, że tak jak tutaj siedzimy razem i za nami jest też życie agencyjne, to pewnie zakulisowo możemy opowiedzieć trochę więcej o różnych historiach z różnymi klientami, a myślę, że takie trzymanie się swoich wartości, tego w jaki sposób chcemy pracować, jak się traktować partnersko, czego się trzymać, a na to sobie nie pozwalamy, jest super ważne w biznesie, więc bardzo się cieszę, że Marek promujesz taką postawę, bo tak jak mówię, to nie jest super popularne. Tak, zachęcam innych do tego, bo niestety takich ludzi mam nadzieję, że będzie coraz mniej, ale niestety tak się zdarza. Red flagi, Marcin, powiedz coś dla ciebie taką. Dla mnie to będzie trochę śmieszne, być może dla niektórych uderzające, ale dla mnie taką red flagą są ASAPy. Okej, rozwiń Jak ktoś proszę. coś chce na szybko, mimo że mówię, że wiadomo, jestem freelancerem, z jednego projektu się nie utrzymam, mam też 3 dzieci i różne rzeczy czasami się wśród dzieci dzieją, no to jak ktoś mi coś wysyła i za godzinę pyta, czy to już jest zrobione, no to już jest taki może nie red, ale yellow flag i to taki świecący na pomarańczowo. Jak drugi raz, trzeci się to powtarza, to zdarza mi się napisać takiego dość szorstkiego maila, że nie wyobrażam sobie dalszej współpracy w ten sposób. To nie jest vibe, w którym ja chcę pracować. I oczywiście przed podpisaniem umowy mówię, że jak coś mi wyślesz dzisiaj, to prawdopodobnie na drugi dzień będzie zrobione, chyba że coś mi wypadnie, to wiadomo, napiszę, że to się przedłuży, ale raczej nie jestem w stanie tego samego dnia tego wdrożyć i oni o tym wiedzą, zanim się zdecydują na współpracę. Jak później dostaję jakieś pingi czy pytania, czy to już jest zrobione za godzinę, czy za półtorej, no to już mi zaczyna to na czerwono świecić. To znaczy, że nie szanujemy swoich granic już na takich błahych tematach. Jak później będzie jakiś poślizg, wiadomo, różne są miesiące, nie wszystko zależy od nas, będzie jakiś poślizg z wynikami czy z czymś, to wiem, że to później pójdzie rykoszetem.
Jasne. A powiedz proszę, a tego typu zasady współpracy ustalasz, jak rozumiem, Tak. Przed jakimkolwiek podpisaniem czy umowy, czy w ogóle zdecydowaniem się na to wszystko. Mówię dokładnie, jak ja współpracuję, jak to wygląda i tak dalej. Ja też wiem, że nie wszystkim takie coś odpowiada. Część ludzi chce inaczej, po prostu. Albo mój żart nie będzie leżał, czy cokolwiek. Wiecie, o co mi chodzi, że jako człowiek z człowiekiem się nie dopasujemy i dla mnie to jest okej. Ale chciałabym jeszcze dopytać, bo mówisz, że nie chcesz mieć ASAP-ów, to gdybym była twoim klientem, to jakiego czasu reakcji mogę Tak oczekiwać? jak mówię, zdarza mi się to wdrożyć tego samego dnia, ale wiedząc, że mam 3 dzieci czy inne projekty, to zazwyczaj na drugi dzień. I to jest 99% przypadków, chyba że tak jak ostatnio będę musiał na SOR jechać z synem, to wiadomo. Jasne, różne są sytuacje w życiu, natomiast myślę, że to jest ważny aspekt. Ja jestem ze starej szkoły, gdzie reakcja na maila klienta to było tak, wiecie, 24 godziny, nie? Żeby w ogóle odpowiedzieć, zareagować, dać znać. Jeżeli coś oczywiście wymaga dłuższego czasu, no to chociażby poinformować, nie? A myślę, że znowu to nie leży zawsze w standardach. I moim zdaniem ASAP-y też są krzywdzące. Raz, że dla mnie, bo muszę wrzucać wszystko, nad czymkolwiek pracuję, a 2 dla klienta, bo ja nie zrobię tego w sposób dobry i przemyślany, tylko w sposób szybki, jak najszybciej, żeby on czuł, że to już jest wdrożone. Niekoniecznie, wiesz, nie przeanalizuję nawet targetów, budżetów i tak dalej, tylko po prostu wrzucę, bo on oczekuje ode mnie jak najszybciej, nie? Więc oprócz tego, co Marek powiedział, że o takim wzajemnym szacunku, szanowaniu siebie, to dla mnie ASAP-y to jest coś, co wiem, że jak dzisiaj ktoś ode mnie wymaga ASAP-u, po tych kilku latach doświadczenia współpracy z klientami, to za chwilę też to się odbije, jak będzie jakiś słabszy tydzień, nie? Jasne. Że będzie, ciekawie, nie? Jasne. Zazwyczaj tak jest z mojego doświadczenia. Bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, że ustalasz to przed współpracą. Takie rzeczy też można absolutnie wpisać do kontraktu, jeżeli ktoś podpisuje kontrakty. Więc myślę, że to jest też jedna ze wskazówek dla naszych słuchaczy. Zdecydowanie. No i jak ktoś po prostu... Ja mam w 3. linijce, że odpowiadam do 48 godzin, zazwyczaj w 3. Jak później, jak mimo jakichś tam ustaleń, współpracy i tak dalej, coś się rozjeżdża, to nie mam z tym problemu, żeby podziękować za tą współpracę. I powiem wam szczerze, ciężko to jest odbierane. Jak z drugiej strony mam właściciela i to ja rezygnuję z tej współpracy, to mam wrażenie, że oni jeszcze nie są na to gotowi, że zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę. Ja myślę, że to jest trudne, ale też fajnie, że o tym wspomniałeś, jak to nazwałeś, bo ja wychodzę z takiego założenia, że jak robimy biznes, to powinniśmy być partnerami. To, co już dzisiaj się pojawiło. Jak nie czuję, że jestem partnerem, nie czuję, że łapiemy się pod barki, idziemy wspólnie po coś tam, tylko raczej to jest takie albo spychadłowe odpowiedzialności na kogoś, albo takie, że słuchaj, płacę ci, to wymagam. To nie są ludzie, z którymi ja chcę się otaczać, nie? A myślicie, że co jest przyczyną tego typu podejścia? Myślę, że gdzieś tam jeszcze to jest głęboko zakorzenione w krwi naszych przedsiębiorców, ale coraz więcej jest już takich świadomych z tej nowej szkoły, którzy Tak gdzieś tam Nasi rozumieją to. Myślę, że im więcej będzie takich ekspertów, tak jak wy jesteście na rynku, którzy idąc dalej mówią o biznesie, mają swoje wartości, swoje wytyczne pracy i też swoje granice, które jasno komunikują, tym ta jakość pracy po prostu będzie rosła. Nadzieję. Też sobie nie ujmuj w tej materii. Zastanawiam się, słuchajcie, czy te ASAP-y też nie są trochę pokłosiem performance marketingu i tego, w jaki sposób się dotychczas prowadziło działania, bardzo dynamicznie, bo efekt musi być tu i teraz. I chciałabym poniekąd przejść teraz do tego tematu i usłyszeć waszą opinię, jak wy postrzegacie performance marketing w 2026 roku. Myślę, że performance to już nie tylko właśnie jakby szybka kampania, tylko spojrzenie na cały biznes, na to, jak wygląda, tak? Jak to funkcjonuje, tak? Czyli nie to, że ja siadam, klikam reklamy, robię sprzedaż, tylko jednak sprawdzam, czy jest marża, czy coś zostaje klientowi, czy da się to wyskalować, jakie są koszty logistyczne, żeby to wszystko policzyć i żeby jednak wiedzieć, że
w pewnym momencie wydatki na kampanię reklamową przynoszą straty klientowi, a nie zdecydowanie to, co powinniśmy, tak? Czyli na przykład, żeby coś coraz więcej zostawało u klienta, tak? Żeby to. No i myślę, że oprócz tej kampanii sprzedażowej musimy zadbać o edukację, o brand, o wzrost tego rozpoznawalności. Myślę, że tak to mniej więcej może wyglądać z mojej perspektywy. Dla mnie jest to jedna z gałęzi całego marketingu, która po prostu generuje zwroty. Ale Jeśli nie do pytasz- e-commerce'u. Jak to? To taki żarcik. Okej, bo nie wiedziałem właśnie, czy dobrze skumałem. Więc ja to tak postrzegam. Dźwignia generująca po prostu zyski. Jeden z elementów marketingu, no jak wejdziemy głębiej gdzieś tam w nasze narzędzia, czyli gdzieś tam w paid sociala, no to no jest to gdzieś coś, co wpływa na całą markę, no nie? Bo robienie kampanii w Mecie ma to do siebie, różni się tym od siebie w robieniu kampanii w Google'u, że działa nawet podświadomie na całym etapie lejka, że ten brand jest wyświetlany, no nie? I ten brand gdzieś zapada w pamięć, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet jak puścimy kampanię sprzedażową, to gdzieś tą nazwę profilu mamy, gdzieś tą nazwę produktów mamy i no ja ten ROAS z Mety widzę trochę inaczej niż ROAS z Google'a. No zdecydowanie my inaczej korzystamy z tej platformy. To znaczy ona do zupełnie czego innego służy, nie? Inna intencja. Jest zupełnie No tak, inna porównywanie intencja. dwóch tych kanałów, zestawianie wyników ze sobą z tego i z tego kanału, to dla mnie to się mija w ogóle z celem. No wiadomo, gdzieś tam trzeba te złotówki liczyć i przychody liczyć, ale no ROAS Google'a to ROAS Google'a, to jest już najniżej wiszący owoc dla mnie. Czyli no gdzieś już ktoś był gotowy kupić, wpisał sobie frazę pończochy i kupił pończochy, nie? Które tam miały wyższą stawkę i lepsze dopasowanie. No intencja zakupowa już jest na ostatniej kropce. A jak gdzieś tam puszczamy kampanię w Mecie, no to ona gdzieś tam działa na całym etapie lejka, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Bo nawet jak puścimy szeroką kampanię sprzedażową, no to przecież ona i sięga do nowych klientów i do tych, co są już może gotowi kupić, no i do naszych ludzi, którzy też by kupili, nie? Więc tutaj pokrywamy cały lejek chcąc, czy nie chcąc. I tu chciałabym się też jeszcze zatrzymać, bo mam takie poczucie, że my jesteśmy w nieustannej transformacji zmiany ścieżek zakupowych. To znaczy, zamiast już wpisywać tylko i wyłącznie w Google'a, to coraz częściej wpisujemy w ChatGPT i mamy na to po prostu dane. Coraz częściej korzystamy też z TikToka, więc te nasze zachowania zakupowe się Instagram zmieniają. też ma się pod tym kątem świetnie ostatnio. Tam zaczął się nawet pozycjonować frazy z wideo. Instagrama w Google. Więc świetnie to wszystko idzie i trzeba tylko o to odpowiednio zadbać. Mnie to zawsze dziwią te wszystkie zdjęcia z restauracji, które nie mają podpisanego adresu. Widzę coś fajnego, ale bym zjadł, nie? I kurde, 15 razy muszę kliknąć, nawet wchodzę na profil, nawet w bio tam nie ma adresu, nie wiem skąd ta restauracja jest. Muszę dopiero wejść w zakładkę informacje i być może tam ktoś pisał, ale też nie zawsze. No to są podstawowe informacje. Ale chciałabym dokończyć jednak myśl i posłuchać was i waszego zdania, bo jesteście ekspertami i jak wy postrzegacie tę transformację, jeżeli chodzi właśnie o zmiany zachowań zakupowych i jak postrzegacie tę zmianę, gdzie coraz częściej ludzie wpisują, jak czegoś szukają właśnie w ChatGPT, czy siedzą więcej czasu na TikToku. Rozmawialiśmy zakulisowo jeszcze o shoppingu, który lada moment będzie dostępny w Polsce. I jak wy oceniacie te zmiany z perspektywy osób, które prowadzą kampanię stricte w Mecie? No, dla mnie, jak mogę zacząć, będzie coraz trudniej zero-jedynkowo policzyć te kanały. I mam takie biznesy, które zdrowo rosną, które po prostu olały liczenie zero-jedynkowo, który kanał lepiej dowodzi, a branie tego wszystkiego w jeden worek i liczenie po prostu, jak im się to opłaca, bo doszli do wniosku, mimo że naprawdę fajne tabelki mają, fajne dashboardy i fajnie to wszystko policzone po swojej stronie. Tam niestety Arek na nich nie zarobi, bo mają sami wszystko zrobione. Mówię o Arku Sublime'a. Pozdrawiamy. Dalej faktura nie jest opłacona? Dokładnie. To chciałem powiedzieć. Dziękuję, że mnie uprzedziłaś. Także nie wiem, czy pozdrawiam. Mimo że mają to wszystko policzone, to mówią, no słuchaj, ty zwiększasz budżet, mi w Google konwersje tanieją. Ty zwiększasz budżet, nagle handlowcy, którzy jeżdżą po klientach, więcej mi sprzedają. Więc co ja tu mam liczyć? Jak ja to policzę? Czy on mi sprzedał więcej, bo pogadał z nimi, czy pojechał, bo widzieli twoją reklamę?
Ale wtedy w jaki sposób jest ocena działań reklamowych? Wiesz, Na mamy to podstawie... policzone na podstawie POAS-u, liczymy konta reklamowe i nie schodzimy poniżej jakiegoś tam pułapu, ale oni są na tyle świadomi, że nie chcą też go zwiększać. W sensie, żeby trzymać relatywnie duży budżet i cały czas zwiększać ten budżet i żeby utrzymać ten parametr POAS-u na tym samym poziomie, na coraz to większym budżecie. Bo wtedy im rośnie rozpoznawalność i oni o tym wiedzą, wtedy dosięgamy do coraz większej ilości osób i oni o tym wiedzą i to wpływa też na inne kanały i też pracę omnichannelową. Okej, czyli jeszcze nie atrybucja, nie ekonometria, tylko od innej zupełnie strony od Tak. płas. Okej, ciekawe bardzo. Marek? Jak ty oceniasz zmiany, jeżeli chodzi o ścieżki zakupowe? Jakie to ma odzwierciedlenie w panelach reklamowych? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Myślę, że będzie trudniej pozyskać ruch na górę. Przez to, że właśnie ludzie sobie wpisują to wszystko w czacie GPT i niestety wybierają tylko te linki, które czat GPT podpowie. Tak więc będzie trudno, natomiast wierzę, że jeszcze jest czas na to, żeby wykorzystać to i dostosować czy strony, czy do tego, żeby pozyskiwać gdzieś tam ruch. Więc myślę, że jeszcze trochę i to się pozmienia, natomiast nie wiem, czy shopping wejdzie na tym, bo coś tam słyszałem, że się będą z tego wycofywać, ale zobaczymy co się z tym wydarzy w tych wszystkich AI-ach i jaki to będzie miał wpływ. No na pewno edukacja. Marki muszą, moim zdaniem, teraz jest jeden z ostatnich momentów, żeby wnieść jakąś wartość też poza produktem w oczy klientów, żeby coś za sobą nieść, nie? Jakąś historię, czy żeby ten klient jakoś się czuł z naszym produktem, żeby ten produkt też niósł za sobą jakieś wartości. To pociągnijmy ten temat. Gdybyś miał powiedzieć przykład takiej marki, produktu, usługi, która w twojej ocenie wnosi wartość. Weźmy sobie nawet na przykład mojego kumpla i też gdzieś tam go wspierałem i wspieram cały czas, Oskara z DAK i marki DAK. Zobaczcie. Tam są produkty tanie, dobre jakościowo. Jak kupujesz ten produkt, to kupujesz całą historię DAGa, która jest na każdym kroku opowiadana, storytellingowo jest ta marka bardzo dobrze ograna i dodatkowo czujesz się w niej jako, nie wiem jak to nazwać, luksusowo, że ten produkt jest dobry jakościowo, a nie wydałeś na niego fortuny. I to są moim zdaniem taki książkowy przykład tego, jak to zrobić. Że raz masz historię całą opowiedzianą, czy to na socialach, czy cały czas grane tym, a dwa, że czujesz się w tym produkcie, w tym przypadku dajmy na to luksusowo. Że to jest produkt premium w niskiej cenie. Ja myślę, że storytelling jest absolutnie niewykorzystywany przede wszystkim przez te polskie marki. Tak bardzo łatwo myślę, że możemy wpaść w taką machinę, że odpalamy e-commerce, już robimy ten performance szybko, żeby... Bardzo fajnie jeden z naszych gości o tym powiedział. Mam tu na myśli Kamilę Kozieła, który ograliśmy ten temat, myślę, na wszystkie strony, jak to powinno wyglądać i jak robią to niestety marki, a to, co wybrzmiało bardzo mocno z tamtego odcinka, to jest to, że po prostu patrzymy, jak kto inny to robi i po prostu to kopiujemy. Tak, dokładnie. Niestety w sposób słaby. To teraz mam taką myśl. Ostatnio miałam przyjemność być w Paryżu i przypomnieć sobie też moje kiedyś zafascynowanie Chanel. Gdzieś tam przechodziłam się między tymi butikami, jak wróciłam, przeczytałam biografię i tak sobie usiadłam i pomyślałam, wow, jakie to jest niesamowite, że ta kobieta zmarła ponad 50 lat temu. I historia jest żywa do dzisiaj. Produkty z tamtych lat są w ogóle za horrendalne pieniądze. Marka ma się świetnie i wiecie, to jest... No właśnie, bo kupujesz jako konsument tą historię. Tak. Nie każdy, wiadomo, nie w każdym produkcie, nie w każdym e-commerce będzie dało się to tak ładnie zrobić, ale da się. Oczywiście, że się da. Chociażby jakieś wartości pokazywać tej marki. Nawet jak jesteś, nie wiem, resellerem, to może być jakimś resellerem. No zdecydowanie. Nie? My robimy w biegaczu, tak? W sklepie biegacza. Jest sytuacja taka, że oprócz tego, że sprzedajemy buty, to w sklepach stacjonarnych pracują ludzie, którzy biegają na co dzień, tak? To jest jedna wartość dodana do tego i ludzie, którzy się rzeczywiście interesują, wiedzą, że jeśli jest sklep biegacza, to pracują tam ludzie, którzy biegają. Druga sprawa, dajemy te buty do testów. Nie? Ktoś może przyjść,
wziąć sobie buty do testów, które są w danym tygodniu wystawione do testów, 4 dni może pobiegać i przyjść, oddać. Trzecia rzecz, edukacja. Zdecydowanie. Jak ktoś zaczyna biegać, to nie łapie ani stref tętna, ani tego, jak dobrać buty, ani co. Wszystko, cała ekipa biegacza dba o to, żeby wszystkie rzeczy pojawiły się na blogu, więc budują sobie taką zaufanie jako eksperta, no i potem to łatwiej się kupuje. Tak. Kupujesz produkt od ludzi, którzy są ekspertami. Odnośnie tego, mogę jeszcze? Oczywiście. Ja mam jeszcze jeden przykład suplementacyjny, jak marka Most Elements, którą gdzieś tam wspólnie znamy. Pomagałem im na początku ich drogi i dopóki nie zaczęli się pokazywać i dopóki nie pokazali, kto za tym stoi, no to była to jedna z marek suplementacyjnych. No nie jedna z, nie wiem, 1000, może nawet więcej na naszym rynku, bo jest tego pełno. A jak zaczęli się pokazywać, kto za tym stoi, że to są sportowcy, olimpijczycy i tak dalej, to mam wrażenie, że teraz już każdy zna tą markę. W sensie, gdzie nie pójdę, to każdy o niej gada, nie? Tak, bardzo fajna marka, która właśnie niesie wartość, daje subskrypcję, więc zdejmuje też z ciebie ten ciężar comiesięcznego zamówienia. Więc myślę, że bardzo fajny przykład, który warto po Więc prostu śledzić. Tutaj też, no jak nie wiemy, co opowiedzieć, w jaką podróż zabrać tego klienta, to no tutaj też można gdzieś tam wspomóc sobą, nie? Jasne, jasne. Jeszcze chciałam się odnieść do przykładu, o którym mówiłeś, Marek, bo to jest fantastyczny temat, że sprzedajemy buty sportowe, załóżmy, ale na koniec my nie sprzedajemy tylko butów, tylko cały experience. Dokładnie. I o tym właśnie wszyscy zapominają, bo już przeszliśmy do tego storytellingu, który Tak. o tym opowiada, ale ja w ostatnim czasie analizowałam taką markę jak Lululemon. Będzie u mnie w newsletterze cała analiza i to, w jaki sposób oni podchodzą do sprzedaży właśnie ubrań, poprzez różnego rodzaju eventy. To jak teraz wchodzili do Polski, jak razem były organizowane biegi, spotkania, tu jakaś matcha, tu jakaś kawka, tu coś tam. Tego chcą ludzie, nie? Chcą mieć chwili zatrzymania, też fanu, lekkości. Odnośnie tego przypomniała mi się jeszcze jedna marka e-commerce'owa z ubraniami, która poszła w eventy. W sensie współorganizują na przykład z Teslą i oni i ktoś tam jeszcze jakiś event jogi, gdzie oni dostarczają ubrania. No super to idzie. To w ogóle taki jest boost obserwujących wtedy i wyszukań organicznych tej marki, jak ten event trwa, że to jest po prostu szok. Super. Czyli takie w ogóle crossowanie marek, nie? Ale przede wszystkim Ale offline'owe, offline'owe. bo online no to już coraz modniejsze i to jest super. To też bardzo fajnie da się gdzieś tam wymienić z tą społecznością i swoimi klientami, Ja myślę, że robiąc crossy. Ja myślę, że to są właśnie te takie dwie niedocenione rzeczy, o których często e-commerce nie myślą. Pierwsze to, co powiedziałeś, tak? Czyli to crossowanie się marek, że mogę znaleźć tych, którzy sprzedają z innej kategorii rzeczy, ale mamy podobny typ klienta, tak? Z odpowiednim portfelem, tak? Interesującym się danymi rzeczami i możemy coś zrobić wspólnie. Mam taki case bardzo fajny, przepraszam, że ci się wtrącę. Marka tekstylna, gdzieś tam narzuty, pościele i tak dalej, i marka obuwnicza, które Fajne. będą się crossować, wypuszczać wspólne produkty. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało, bo to gdzieś tam w powijakach jest, ale właścicielka tej marki tekstylnej, którą wspieram, tą drugą też znam, ale ich nie obsługuję, zapytała mnie, czy to ma w ogóle sens, bo ona by wolała z kimś, kto produkuje łóżka i tak dalej. Ja mówię, zobacz, jak będziesz produkowała łóżka, to nie dotrzesz na tyle do nowych klientów, którzy cię nie znają, jak z marką, która produkuje buty, która ma podobnego klienta do ciebie, tylko jeszcze oni o tobie nie słyszeli. No i łóżko kupisz raz. Dokładnie. A Super. tutaj no, tych klientów masz ogrzanych, bo już cię znają, znaczy w sensie jednej marki, i drugiej też masz ogrzanych, bo też cię znają, i gdzieś ta wspólna miłość później wędruje między markami, nie? Tak, myślę, że to jest bardzo fajny przykład, ale jeszcze drugą rzecz chciałam podkreślić, Proszę, to o czym już ci się powiedziałeś. nie wtrącam, obiecuję. Nie, bo ja chcę nawiązać właśnie do tego, co powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne i chciałabym, żeby po prostu to wybrzmiało, nie? Bo jak pracujemy z e-commerce'ami i one tylko działają w e-commerce, no to tak wszyscy patrzą tylko na wyniki tu i teraz. Ale właśnie, jak przychodzimy potem do realizacji właśnie eventów offline, no to dobra, bo się sprzedało tylko parę produktów. Ale to, co wspomniałeś, tak, rośnie liczba, może wzrosnąć liczba wyszukiwań w Google, w czacie GPT, może wzrosnąć liczba obserwujących. To są rzeczy, za które to są nie ludzie, musimy którzy płacić. Tu i teraz mogą nie być gotowi kupić. Ale gdzieś jak już będę potrzebował tego produktu, no to pierwsza marka, która przyjdzie mi do głowy, no to właśnie ta.
z tego eventu, bo ja wiem, że oni stamtąd zrobili event, czy z Teslą robili event. Wiecie, o co No mi tak, chodzi? tak. To Że już też, jakby serduszko bije cieplej do tej właśnie marki. Pojawiają nie? się dobre emocje, tak? Które budują nasze skojarzenia z tą marką. Ludzie tego nie doceniają. no zdecydowanie. No, tu jeszcze znowu wrócę do biegacza, jak robią eventy, no to znowu są w Krakowie, wokół Błoni biegają ludzie, no i obok Błoni jest też sklep biegacza. No i też są treningi teraz jest maraton w Krakowie w niedzielę, no to też są właśnie treningi przed maratonem ze sklepem biegacza. I trudno jest sobie wyobrazić, że ktoś, kto ma pojutrze maraton, kupi od razu buty w sklepie biegacza, tak? Ale ta marka jest z tyłu głowy, tak? I fajne robią treningi, fajne coś i później przed samym biegiem nikt nie kupuje butów, tak? Ale już będzie wiadomo, że jest taki sklep, jest tu i może sobie kupić, więc to zdecydowanie zwiększa świadomość przede wszystkim, a później już przekłada się to bezpośrednio na zakupy. No ale żeby dojść do tego poziomu, to myślę, że trzeba mieć już w odpowiedni sposób ustawiony mindset, tak, że ja inwestuję w rozwój Tak tej jest. marki, w rozwój potencjalnych klientów i że chcę budować właśnie konkretne skojarzenia, żeby przyszli do mnie za jakiś czas, tak? To jest, gratyfikacja będzie odroczona w czasie, krótko mówiąc. Więc myślę, że to nie jest takie proste. Ja wiem, że dzisiaj nie mamy kilku godzin, tylko też ograniczony czas. Chciałabym się jeszcze dowiedzieć kilku rzeczy o was, bo rozmawiamy o skalowaniu biznesów, waszych klientów przede wszystkim, ale chciałabym posłuchać, jak wy chcecie skalować wasze biznesy, które są usługowe, co jak wiemy nie jest proste, więc chciałabym usłyszeć, w jaki sposób wy chcecie skalować swoje usługi. No, ja bym chciał pracować, no, nie wiem, jak ze swoimi, no, dokładać, tak, to co teraz robię, dokładam jakby dodatkową usługę, która będzie. Chciałbym pracować z mniejszą ilością klientów, ale świadomych, no i na większym polu niż tylko metacy. Okej, czyli rozszerzanie zakresu usług, czyli wspomniane już CRO między innymi. Tak, dokładnie. No i budujemy społeczność, tak, więc myślę, że tutaj edukacja, poprzez edukację też. Tak, i ten temat chciałabym podrążyć mocniej, ale jeszcze ciekawi mnie odpowiedź Marcina. Jak chcesz nie chcę. skalować? Nie chcesz skalować swojego biznesu. Okej. Mi jest ten poziom, który mam wystarczający. Jak już wspomniałem wcześniej, ja mam 3 dzieci i to, co mam, mi wystarcza. Stąd ostatnio, jak ktoś pytał mnie o współpracę, to niestety musiałem odmówić. Czyli praca z wybranymi, najlepsze możliwe rozwiązanie. Nie mam ciśnienia, wszystkich pieniędzy świata nie zarobię. Taką ostatnią retrospekcję miałem 2 lata temu, tak mocno cisnąłem. Pamiętam, jak córka spała gdzieś tam obok mnie, jak ja pracowałem. Nawet nie pamiętam, nad jakimi projektami pracowałem. Tych ludzi już gdzieś tam dawno nie ma, więc bez sensu. Mam poziom życia, jaki chcę. Naprawdę jest okej. I to, co mam, mi odpowiada. Więc no, nie jestem najlepszą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Ale jesteście ekspertami w skalowaniu, więc... No tak, tylko że To- no, zobacz, mam ograniczoną ilość klientów, którzy gdzieś tam rosną. Co za tym idzie, ja też rosnę razem z nimi, więc nie potrzebuję skalować się na ilość czasu pracy, na ilość klientów, tylko robiąc dobrą robotę z tymi, którzy już są, którzy już mi zaufali. No myślę, że to jest jedna ze strategii właśnie, tak? Bo może na przykład się rozliczać też od budżetu, załóżmy. No ja to preferuję i też tak z klientami współpracuję, którzy są na to gotowi i dla 2 stron to jest okej. Oczywiście budżet zwiększamy, jak są zyski i to jest bardzo w porządku i dla mnie, i dla nich. Każdy jest zadowolony. Super. No ale to jest jedna ze strategii, bardzo fajna. Ale panowie, chcę podrążyć jeszcze temat społeczności. Powiedzcie proszę, skąd pomysł na społeczność? Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Tak. Nie wiem, kto był inicjatorem tutaj, czy tak według... To jest dobre pytanie, Tak. bo tu był taki plot twist tego wszystkiego. Myśleliśmy Dawajcie. z Markiem, co zrobić jeszcze oprócz podcastu i w międzyczasie jeszcze Armand się do nas dołączył, że tak powiem. Jak my kminiliśmy nad tym, co robić, czy robić szkolenie, czy robić społeczność, w którą stronę iść, odezwał się do nas Armand, który jest. też nad czymś takim kminił i w sumie dołączył się jeszcze Janek, który rozmawiał o tym z Armandem i wspólnie to zrobiliśmy. Tak. Generalnie chodziło o to, że no,
teraz też, ale na tamten czas, jak myśleliśmy nad tym, wszystko bardzo dynamicznie się zmieniało, jeśli chodzi o metacy i tak dalej. Nagranie kursu byłoby bardzo trudne. Podejrzewam, że jakbyśmy go skończyli, to te pierwsze rzeczy byłyby nieaktualne, a też jestem gdzieś tam w różnych społecznościach i wiem, że jak ktoś dołącza już do niej, no to ma odpowiedzi konkretne na swoje pytania, a nie gdzieś tam przeleci sobie te wszystkie ogólnikowe, czy nawet pogłębione, zaawansowane rzeczy, ale nie takie dla niego, no nie plasterek na ranę, że tak powiem, tylko gdzieś tam no po prostu się o tym dowie. A to nadal nie rozwiąże jego problemu. A tutaj rozwiązujemy realne problemy. I bardzo miło było ostatnio, jak byliśmy na Rzekomers, jak ludzie właśnie z naszej społeczności podchodzili i dziękowali, że jest super, nie? Że dostają odpowiedzi na swoje pytania. Są zadowoleni. My to robiliśmy tak naprawdę odkąd się znamy, tą społeczność, tylko w małym gronie. Na początku w agencji spotykaliśmy się i wymienialiśmy się wiedzą. Po prostu mieliśmy taki call Takie mastermindowe to teraz modne słowo. Tak, I ale myślę, że jak było... powiemy mastermind, to każdy będzie wiedział, każdy przychodził z jakimiś swoimi pytaniami, swoimi rzeczami, które chciałby zadać i w sumie gdzieś tam to mieliliśmy, tak, nie? Rzucaliśmy i każdy powiem miał szczerze, że swoje z żadnego kursu do tej pory nie dowiedziałem się tyle, co z tych rozmów. Dokładnie, bo wystarczyła jedna rzecz, którą ktoś przekminił, podzielił się tym, potem wrzucaliśmy i za tydzień się spotykaliśmy i czy to zadziałało. I potem wymienialiśmy się w których. Później jak odeszliśmy z agencji, mieliśmy taką, mamy dalej swoją grupę na Messengerze, gdzie też wymieniamy jakieś takie grubsze rzeczy, które nie można puścić trochę w eter. No i mamy teraz PPC Laba, gdzie jest już sporo specjalistów, którzy też przychodzą i też się chętnie dowiedzą czegokolwiek. Wspieramy się nawzajem, tak, na tym, no i odpowiadamy na proste pytania, proste, nieproste pytania, na różne tematy. No i myślę, że za cenę dostępu do Netflixa i HBO razem można mieć naprawdę dostęp do wspaniałych specjalistów, tak? Jest Janek, który ma przeogromną wiedzę, Armand, Marcin, no i niestety ja jeszcze, ale jeszcze naprawdę dołączyło do nas mnóstwo specjalistów wspaniałych i dzisiaj jeszcze od Google'a bardzo dobry specjalista do nas dołączył, no i idziemy trochę w tą stronę, że no naprawdę jak ktoś dołączył, to mało kto odchodzi. Tak? Tak, myślimy też o tym, żeby zrobić akademię dla nowych ludzi, w sensie chcących wejść w metacy. To też gdzieś ten pomysł się kroi. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, czy nie. Nie wiem. Może motywacja, że to kończyć, bo jest to rozgrzewane. Tak. Okej, a powiedzcie to, dla kogo w tym momencie jest grupa? Grupa jest teraz dla osób, które po pierwsze chcą rozwijać się w temacie adsowym, dopytać, co działa, co nie działa, jak to poustawiać. Mamy różne tam, jak ktoś potrzebuje się z nami zdzwonić, to po prostu siadamy, mamy pokoje takie i jak ktoś chce, to spokojnie robimy webinary dla osób, które są tam, no z różnymi specjalistami, tak, Z Karolem Dziedzicem były Zanią Świerat z Instagrama. Takie zamknięte. Bardzo ciepło przyjęte nie pamiętam imienia, Darek z Data Octopus, czy jeszcze jakieś inne imię? Tak. No. Przepraszam, jeśli przekręciłem imię. Ale myślę, że to dla specjalistów, ale też jak właściciele przychodzą, no to myślę, że jesteśmy w stanie pomóc, przynajmniej nakreślić kierunek, w którą stronę ewentualnie pójść, poskalować. Mamy kilku właścicieli, takich dosyć konkretnymi biznesami, już takich po kilkaset tysięcy robiących, czy to na biurkach, czy gdzieś tam na rzeczach około, nie wiem, i to naprawdę terapeutycznych, trochę medycznych, coś takiego. Świadomi ludzie, którzy przychodzą i zadają konkretne pytania, tak? Bo mają problemy, nie wiem, z przeskalowaniem tego, albo po prostu z pomysłami, tak? Bo no, często jest tak, że właściciel biznesu przychodzi i mówi, że już jest na takim etapie, że albo freelancer, albo agencja powiedziała, że no to już jest sufit i nie ma jakby pomysłu na to, jaką jeszcze kampanię tutaj dostawić, nie? I nie widząc konta ciężko jest powiedzieć, tak? Ale gdy wchodzimy na konto i ktoś pokazuje, właściciel chce pokazać i widzimy, że są 3 kampanie ustawione na mecie,
to jest jakby troszkę sygnał, że coś można przynajmniej chociaż jedną dostawić, zmienić tylko, nie wiem, atrybucję i coś i można dużo ciekawych wyników z tego wyciągnąć. No i pojawiają się tacy właściciele, którzy chcą pracować właśnie w taki sposób, bo można zaoszczędzić sporo pieniędzy, zadając pytania od osób, które to już przerobiły. Jest to zdecydowanie tańsze niż konsultacja 1 na 1 u nas. Tak. Super. Ale fajnie, bo z jednej strony pracujecie bezpośrednio z właścicielami e-commerce'ów na co dzień, z drugiej strony ze specjalistami, tak? Dzielicie się swoją wiedzą i też zakładam, że dużo wiedzy sami pozyskujecie Tak. na podstawie różnych case'ów. A powiedzcie proszę, ile w tym momencie osób jest w społeczności? Nie wiem. 70, chyba ostatnio patrzyłem, 75 osób. 75. A jak można się dostać do takiej społeczności? Powiedzcie, bo myślę, że słuchacze niekoniecznie wiedzą, a chciałabym, żeby się dowiedzieli. Trzeba się dostać. Trzeba się dostać. To powiedzcie, jak Zdać egzamin, meta, rekrutacja. certified specialist. Jesteśmy na tyle dobrymi marketerami, że jak wpiszą PPC Lab w Google, to je spokojnie znajdą. ppclab.pl. Zapraszamy. Super, bardzo fajnie. Nasz czas powoli dobiega końca. Jak się bawiłaś, Patrycja, po tej stronie? Ale spokojnie, jeszcze nie skończyłam ze swoimi pytaniami. Okej. Powiedzcie proszę, mam 2 ostatnie pytania, mam nadzieję, że szybko pójdzie. Mhm. Zobaczymy. Wasz największy fuck up w życiu to? Mój, myślę, że przepaliłem, znaczy nie wiem, czy to można, po prostu od strony właściciela mogło to wyglądać źle. No przepaliłem budżet, który miałem na miesiąc w jeden dzień. Och, klasyka chyba, nie? O Tak, której ale- dużo osób Tak, ale mówi, to są jakby ja legendy. nigdy nie miałem problemu z przyznaniem się do tego. Nawet myślę, że byłem w stanie oddać wszystkie pieniądze. Natomiast właściciel był na tyle świadomy i widział, ile dało się zarobić przez to. Po prostu przeszliśmy do jakby codzienności, robiliśmy dalej kampanię. No i widział, ile można było zarobić w jeden dzień. Nie intencjonalnie skalując to w jeden dzień. Mega, że o tym powiedziałeś, bo to są takie legendy, które krążą po rynku. Ludzie nie chcą się przyznawać, a myślę, że to jest fajne, żeby powiedzieć, jaki błąd się popełniło i jakie wnioski się z tego wyciąga. Mega. W mecie jest to bardzo prosto. Jak się zmienia z dziennego na całkowity budżet, to się same cyferki zmieniają i jakby teraz to jest błąd, który powtarzam studentom zawsze, jak tłumaczę, czym jest budżet dzienny i budżet całkowity i już wszyscy wiedzą, że wszyscy moi studenci wiedzą, że to tak nie robimy, tak, i że taki błąd popełniłem. Mi się raz, no, oprócz tego, co Marek powiedział, bo to nie raz miałem taką sytuację, ale no pozytywnie wpłynęło też na wyniki, dzięki Bogu. Raz mi się klawiatura zawiesiła i myślałem, że przekleiłem ten link Ctrl+C, który mam wkleić do reklamy, a miałem poprzedni i wkleiłem nie ten link. Ale sam się na tym złapałem i napisałem klientowi, że jakby tam były jakieś dziwne rzeczy, to moja wina. Ale fajnie też, że się przyznałeś właśnie do błędu, bo znowu... Nie mam z tym problemu. No, jak coś spieprzę, to umiem powiedzieć, że spieprzyłem, bo rzeczą ludzką jest błądzić. Myślę, że to właśnie buduje zaufanie i tym myślę, że powoli będziemy kończyć. Dzisiaj myślę, że padło bardzo dużo fajnych rzeczy, które mam nadzieję, że słuchacze wyniosą. I tak chciałabym zapytać, czego wam życzyć, bo wspominaliście o klientach, którzy są świadomi, którzy myślą o biznesie, którzy są gotowi na to, żeby przeskalować budżet z 10 do 100 tysięcy złotych w ciągu 2 dni. Życzyć wam też... Nie dodawaj już, tak nie dodawaj z No tych tak. 2 dniami. Dobra, mogą być 2 tygodnie albo 2 miesiące. Wspomnieliście nieśmiało o Akademii jako kolejnym projekcie, to powiedzcie, czego wam jeszcze życzyć? Mi więcej czasu dla dzieci. Tak, spokoju i zdrowia, bo poradzimy sobie ze wszystkim, jak będzie zdrowie, będzie spokój, to myślę, że z pozostałymi rzeczami sobie poradzimy. Jak się bawiłaś, Patrycja, powiedz? Za mało czasu. Mam tyle jeszcze do was pytań. Dajcie Myślę, znać, że- czy ten odcinek się spodobał i czy chcecie jeszcze Patrycję po tamtej stronie. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju kombinacje z Patrycją. Bardzo dobrze się czujemy w tym trio i może nagramy jakiś odcinek ekspercki, uderzający w jakiś temat. A Patrycja Ale to- od nas nie odchodzi i Patrycja... Ale to zależy od was. Patrycja też będzie, mogę zdradzić, mieliśmy zaczekać nad tym do końca i właśnie możemy to ogłosić, że
Patrycja będzie nowym hostem tego podcastu, będzie nagrywała swoje odcinki w naszym podcaście, Bez za nas. co bardzo dziękujemy, bo to może być ciekawe. To na pewno będzie ciekawe. No jestem super wdzięczna, ale jednocześnie czuję taką, wiecie, presję i wysoko postawioną Nie masz się czego poprzeczkę. obawiać, tak jak byłaś u nas, czy tak jak teraz gadałaś z nami, to możesz być naprawdę spokojna o to, No, jak to super. pójdzie. Najważniejsze, żeby dostarczać wartość. Tego Dokładnie. się trzymajmy. Super. Dziękuję Dajcie wam znać. bardzo. Dzięki.